Witam Cię bardzo serdecznie w 60. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Czy ortopedia i fizjoterapia to dwa niezależne zawody? Czy może mają ze sobą coś wspólnego? Każdy może funkcjonować niezależnie, bo przecież nie po każdej operacji fizjoterapia jest niezbędna. I w drugą stronę fizjoterapeuta nie zawsze potrzebuje ortopedy, aby wiedzieć, jak pomóc pacjentowi. Ja nazywam się Michał Drwinga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Kiedy jeszcze byłem na studiach, a to było już parę lat temu, istniała jakaś niepisana, bezinteresowna niechęć tych dwóch grup zawodowych względem siebie. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, dlaczego tak się działo. Być może dlatego, że jeszcze niedawno fizjoterapia nie była uznawana za zawód. Była praktykowana i rozwijana, jednak jej status prawny nie był taki jasno określony, a praktykujący fizjoterapeuci często pracowali jako część szerszych zespołów medycznych bez wyraźnie zdefiniowanej samodzielności zawodowej. Mam wrażenie, że przez to niektórzy lekarze mogli w pewien sposób wywyższać się nad fizjoterapeutami, a ci w naturalny sposób wewnętrznie nie zgadzali się z takim traktowaniem, co budziło z kolei ich sprzeciw i niechęć do ortopedów. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ci, którzy pamiętacie tamte czasy, fizjoterapeuci bądź lekarze. Napiszcie może w komentarzu, jak to było, dlaczego tak się działo, dlaczego taka niechęć istniała, a może nie istniała, może mi się tylko tak wydaje. Dopiero w 2015 roku weszły w życie przepisy, które na mocy ustawy zdefiniowały fizjoterapię jako samodzielny zawód medyczny, określiły zakres wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także wprowadziły wymogi w zakresie kształcenia, praw i obowiązków osób wykonujących ten piękny zawód. Zarówno do fizjoterapeuty, jak i do lekarza może zgłosić się pacjent z problemem narządu ruchu. Cel działania jest jeden: przywrócenie pacjentowi sprawności i, często mówię, radości życia. Cel jeden, ale droga do jego osiągnięcia nie zawsze taka sama, a ponieważ możliwości ortopedy i fizjoterapeuty uzupełniają się, najlepiej jak te dwie grupy ze sobą współpracują, a nie konkurują. Sam wychowałem się ortopedycznie w ośrodku takim ortopedyczno-fizjoterapeutycznym, gdzie fizjoterapeutów pracowało więcej niż lekarzy i każdy konieczność współpracy bardzo dobrze rozumiał. Dziś mam to szczęście, że nadal mogę współpracować ze znakomitymi fizjoterapeutami i trenerami i gramy do jednej bramki, a jest nią zdrowie i zadowolenie naszych pacjentów. Któregoś dnia naszła mnie więc taka refleksja, którą teraz wyraziłem jako tytuł tego odcinka. Do czego ja, ortopeda, mogę przydać się fizjoterapeucie? Co mógłbym przekazać od siebie, aby w fizjoterapeucie pracowało się lepiej i aby nasza współpraca była jeszcze bardziej efektywna? Oczywiście bez żadnego wywyższania się i bez urazy, żeby nie było. No i tak. Punkt pierwszy. Co powiecie na temat anatomii? Wiadomo, że anatomia jest podstawą naszego działania i trudno sobie wyobrazić, aby ktoś mógł jej nie znać, tak? Czy lekarz, czy fizjoterapeuta. Zarówno jeden, jak i drugi uczy się z atlasów, mają dzisiaj piękne pomocy cyfrowe, czytają książki, czasem uda się dotknąć coś na preparacie. Jednak kiedy zaczynamy pracować, nasza wiedza anatomiczna zaczyna się różnić. Takie moje zdanie. Ortopeda operując ma na co dzień lekcje anatomii, czasem bardziej, czasem mniej prawidłowej. Przecina skórę, powięzi, odsuwa mięśnie, szuka naczyń, nerwów, aby na przykład zespolić złamaną kość i nadać jej pierwotny kształt. Musi wiedzieć, jak ona wygląda. Przyznacie, że wraz z upływem lat pracy ortopeda powinien więc mieć sporą wiedzę na temat anatomii, szczególnie obszaru, którym się zajmuje. No i tu mój pierwszy pomysł. Jak mógłbym przydać się fizjoterapeucie? Co byś powiedziała na możliwość wspólnego spotkania się przy preparacie anatomicznym, gdzie moglibyśmy krok po kroku odsłonić poszczególne tkanki i sprawdzić, jak się ruszają, gdzie się przyczepiają poszczególne ścięgna, wreszcie odnaleźć naczynia i nerwy.
Jeśli jesteś fizjoterapeutą i uważasz to za ciekawy pomysł, to posłuchaj proszę do końca, a może uda nam się taki pomysł zrealizować. Punkt drugi. Mamy już anatomię, a anatomię można obserwować na zlecanych pacjentowi badaniach diagnostycznych. Co prawda każde badanie diagnostyczne powinno być opisane i być może wystarczyłoby przeczytać ten opis, to jednak uważam, że każdy sam również powinien pooglądać obrazy, gdyż jeden obraz czasem potrafi zastąpić 1000 słów i będzie w tym bardziej precyzyjny. Obrazki to rentgeny, tomografy, rezonanse. I o ile pewnie nie ma na świecie fizjoterapeuty, który nie potrafiłby w podstawowy sposób zinterpretować obrazu rentgenowskiego, o tyle z oglądaniem obrazów z rezonansu magnetycznego pewnie już nie byłoby tak prosto. Ja oczywiście nie jestem radiologiem, ale oglądając na co dzień takie badania, jestem w stanie przekazać fizjoterapeucie w bardzo przystępny sposób, na co patrzeć w rezonansie, pod kątem interesujących nas problemów. Notabene w czasie cotygodniowych odpraw z moimi fizjoterapeutami często siadamy przed komputerem i oglądamy badania pacjentów, zarówno wyjściowe, jak i kontrolne. Przejdę do punktu trzeciego. Mogę też pomóc w diagnozowaniu. Na początku powiedziałem, że pacjent z problemem może zarówno zgłosić się do fizjoterapeuty, jak i ortopedy. No i w zasadzie czemu nie? Do postawienia takiej podstawowej diagnozy, odpowiedniego rozpoznania potrzebny jest wywiad, który każdy może przeprowadzić. Badanie kliniczne bez problemu i fizjo i ortopeda to zrobią, choć pewnie troszkę inaczej. Ale też wchodzą tu badania obrazowe, już wcześniej wspomniane. I tu lekarz ma pewną przewagę. Niestety fizjoterapeuci nie mogą zlecić badań rentgenowskich. Jeśli więc nie ma pewności co do rozpoznania, ortopeda chętnie pomoże w diagnostyce. Punkt czwarty. Ortopedzi operują, a potem pacjent trafia do fizjoterapeuty. Jeśli się uda, pacjent w karcie informacyjnej ma wpisane podstawowe wytyczne i ograniczenia, co jest dobrym źródłem wiedzy na temat możliwego postępowania z pacjentem po zabiegu. U każdego pacjenta ten sam zabieg może jednak przebiec zupełnie inaczej. A znajomość, jak przebiegają dane procedury operacyjne, według mnie pomaga fizjoterapeucie lepiej wyobrazić sobie, jakie ograniczenia pacjenta czekają, co można, a czego nie wolno robić. Co innego jest przyjąć do wiadomości, że po szyciu ścięgien stożka rotatorów na przykład pacjent nie może unosić ramienia, a co innego wiedzieć, jak takie szycie wygląda i z czego takie ograniczenie wynika. Nie trzeba się wtedy tego uczyć na pamięć. Krótko mówiąc, mogę pokazać fizjoterapeucie, jak wygląda dana procedura operacyjna i jakie wymusza ona postępowanie bezpośrednio po zabiegu. Te zlecenia zresztą zazwyczaj bez kłopotu każdy fizjoterapeuta sam jest w stanie wywnioskować, kiedy widzi, w jaki sposób coś zostało zoperowane. Powód piąty to źródło pacjentów. Praktycznie każdy pacjent, który się do mnie zgłasza, a prędzej czy później trafi gdzieś na fizjoterapię. Jeśli nie ma choroby, którą należy zoperować, to na pewno ma coś, co należy rehabilitować. A jeśli jest coś do zoperowania, to zazwyczaj i tak trafia najpierw na fizjoterapię przedoperacyjną, a zaraz po operacji na fizjoterapię pooperacyjną. Ortopeda jest więc dla fizjoterapeuty dobrym źródłem pacjentów. Co prawda fizjoterapeuci z Mirai Clinic często narzekają że niewystarczająca ilość moich pacjentów trafia w ich ręce, ale wynika to z tego, że moi pacjenci często przyjeżdżają z odległych zakątków Polski. To powoduje, że z kolei rehabilitują się oni bliżej miejsca zamieszkania. Zazwyczaj pytają, czy jest ktoś godny polecenia w ich rejonie, czy nie wiem. Więc baza zaprzyjaźnionych fizjoterapeutów z różnych miast bardzo się przydaje. No i tu ponownie apel do fizjoterapeutów. Jeśli nadal słuchasz tego nagrania i chciałbyś lub chciałabyś czasem zająć się moim pacjentem, to znajdź mnie na LinkedIn i dołącz do sieci moich kontaktów, abym wiedział, gdzie mogę pacjenta wysłać w pewne i bezpieczne ręce. Mam pełną świadomość, że edukacja powinna działać w dwie strony, że ortopedzi powinni dowiedzieć się również wielu rzeczy od fizjoterapeutów, a nie tak tylko fizjoterapeuci od lekarzy.
Ale o tym dzisiaj nie będzie, bo w tym celu zrobię odpowiednie nagranie właśnie z fizjoterapeutą. Sam tego nie powiem, bo przecież pewnie sam nie wiem, czego nie wiem. Fizjoterapeuta wie. Na koniec informacja obiecana przy punkcie pierwszym, czyli o anatomii, ale dotyczy to również punktu 4, czyli procedur operacyjnych i wynikających z nich zaleceń. Już niedługo, bo 16 czerwca 2024 roku wraz z Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie organizuję kurs anatomii i chirurgii barku właśnie dla fizjoterapeutów. A w planie szkolenia mamy przeznaczone dużo czasu na wspólną analizę anatomii preparatu barku ludzkiego i drugie tyle na pokaz live interesujących uczestników procedur artroskopowych w obrębie stawu ramiennego. To również na preparacie anatomicznym z wodą, tak jak operacja normalna. Będzie też czas na wyciągnięcie wniosków dotyczących postępowania po takich zabiegach i skonfrontowania pomysłów z wytycznymi światowymi. Jeśli byłabyś zainteresowana takim spotkaniem, to link do zapisu zostawiam w notatkach. Gorąco Cię zapraszam do uczestnictwa. No i dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się zdrowo. Wszystkiego dobrego na święta. Może jeszcze mi się uda to wysłać przed świętami. Do usłyszenia i do zobaczenia. I czekam oczywiście na kontakty przez linki.